Cześć, z tej strony Dominik Tabor, fizjoterapeuta, osteopata i biegacz górski, a to jest moje podsumowanie prologu finału Golden Trail National Series. Jak pewnie większość z Was wie, uzyskałem kwalifikację na Golden Trail National Series, na finał Golden Trail National Series, wygrywając naszą narodową serię Polska, Czechy, Słowacja. W piątek, czyli 20 października, odbył się prolog. Prolog odbywał się na trasie 8,7 km z przewyższeniem około 400 metrów, nieco powyżej 400 metrów. Założenie było takie i formuła była podobna do jazdy indywidualnej na czas w kolarstwie, czyli start co jakiś czas zawodników, co 30 sekund zawodników z kategorii Open oraz z National Series oraz co 60 sekund zawodników kategorii Golden Trail World. W dzień startu wstałem dosyć fajnie wyspany, od razu udałem się na śniadanie, jak zwykle wrzuciłem węglowodany, później udałem się na krótki rozruch. Minutowy rozruch skończony. To było naprawdę takie wolne tuptanie, tylko po to, żeby się nieco pobudzić. Start jest dosyć późno, 16:58, dlatego też około godziny 10 wychodzę sobie na takie pobudzenie. Około godziny 12 zjem prawdopodobnie ostatni posiłek przedstartowy, później przed startem wciągnę tylko żela i ogień. I po rozruchu tak naprawdę zacząłem już odpoczywanie. Zjadłem obiad, który składał się głównie z ryżu, z jakichś pieczonych warzyw i później już czekałem spokojnie na swój start. Mój start odbywał się o godzinie 16:58 i startowałem za chłopakami z mojej serii narodowej, czyli z Polski, Czech i Słowacji. Jak było widać na materiałach nagrywanych, czy to przez King Runnera, czy to przez bieganie.pl, byłem bardzo mocno zestresowany. A dlaczego? No dlatego, że na tym starcie bardzo mocno mi zależało. Jednocześnie trasa prologu była taka, że nie wybaczała żadnych błędów, nie było momentu na to nawet, żeby odpuścić w żaden sposób i to dodawało dodatkowego stresu, tym bardziej, że dawno już nie startowałem na aż tak krótkim dystansie. Ruszaliśmy z takiego podestu, który właśnie przypominał takie starty jazdy indywidualnej na czas w kolarstwie i pierwszy odcinek odbywał się po plaży. Następnie przebiegaliśmy promenadą około 1 km w kierunku przejścia podziemnego, którym następnie kierowaliśmy się przez ulicę i zaraz za nim zaczynał się pierwszy podbieg. O ile jeszcze początek tej promenady zacząłem dosyć spokojnie i tą prostą całą i ten płaski odcinek również pobiegłem umiarkowanie, to już pierwszy podbieg, który zaraz tutaj zobaczycie, był zbyt mocny. Tutaj dałem naprawdę mocny gaz i ten odcinek przebiegłem naprawdę bardzo szybko. Zresztą złapałem zawodnika, który startował przede mną już po około 2 km, co pokazuje właśnie jak szybko ruszyłem. Co jak się okazuje odbiło się później na moim wyniku, szczególnie jeżeli chodzi o podbieg. Stopniowo właśnie razem z całym podbiegiem odczuwałem, że przeholowałem i czuję takie narastające zmęczenie, narastające zakwaszenie. Ale nie poddawałem się, cały czas napierałem do góry na tyle, na ile mogłem i gdy przyszedł zbieg, zacząłem naprawdę atakować. Wiedziałem, że na zbiegu nie mogę pozwolić sobie na to, żeby się rozluźnić. Wiedziałem, że muszę napierać z taką samą intensywnością, a przynajmniej z takim samym odczuciem, co bardzo dobrze mi wyszło. Szczególnie ta najbardziej techniczna część zbiegu poszła mi bardzo dobrze, jestem z tego bardzo zadowolony, ponieważ zbiegłem ją właśnie o wiele szybciej niż większość rywali, z którymi na mecie niestety przegrałem przez mój wolny początek, jeżeli chodzi o podbieg. Do mety zbiegaliśmy asfaltowym odcinkiem, dosyć również stromym i tam osiągałem średnie tempo rzędu około 2,50, więc te 1600 metrów przeleciałem naprawdę bardzo mocnym tempie. Później zbiegało się do takiego koryta rzeki i nieco takim szutrowym, żwirowatym podłożem dobiegało się do ostatniej prostej, która już prowadziła prosto do mety. Ja wymijałem na trasie bardzo wielu zawodników, co nieraz przeszkadzało mi szczególnie na zbiegu. Musiałem po pierwsze, że krzyczeć, druga sprawa szukać innej ścieżki niż optymalna i na szczęście ja nie zostałem wyprzedzony przez nikogo, kto startował za mną. Natomiast tak jak widzieliście na tym filmiku, który był ze zbiegu, tam było naprawdę bardzo wąsko i tam naprawdę trzeba było wybierać optymalne kąty wchodzenia w zakręt, żeby utrzymać jak największą prędkość. Niemniej jednak z wyniku jestem bardzo zadowolony. Skończyłem na 28 miejscu overall Open, natomiast w swojej klasyfikacji, czyli w GTNS, skończyłem na miejscu 8, co jest dla mnie bardzo dobrym wynikiem i dobrym prognostykiem przed biegiem niedzielnym, przed biegiem głównym, ponieważ tracę tylko minutę i 18 sekund do top 3, które jest moim największym celem na ten finał.
Dlatego też jestem bardzo dobrze nastawiony do tego finału i myślę, że na tym dłuższym dystansie będę znacznie więcej w stanie Wam pokazać, ponieważ pod takie dystanse w tym roku głównie się przygotowywałem. Po swoim starcie bardzo szybko zadbałem o prawidłowe schłodzenie, czyli o wolny truchcik. Pobiegłem jeszcze na zbieg, żeby pokibicować chłopakom. Bartek skończył na 18 miejscu Open, Marcin Kubica skończył na 21 miejscu Open, a Marcin Rzeszutko niestety ze względu na kurcze nie był w stanie pokazać swojego pełnego potencjału i skończył w 5. dziesiątce. Natomiast myślę, że odpocznie i pokaże, na co go stać właśnie w niedzielę. Teraz stres już opadł, natomiast emocje cały czas trzeba trzymać na wodzy, ponieważ jutrzejszy bieg również będzie wymagał bardzo dużej dozy skupienia. Tam trasa jest naprawdę bardzo techniczna i przede wszystkim odpowiednie nawodnienie, odpowiednie żywienie, ale też to skupienie będzie grało kluczową rolę. Po pierwsze, żeby trasy nie zgubić, a druga sprawa, żeby utrzymać na zbiegach prawidłowy właśnie rytm, prawidłową kadencję, prawidłowy tor i aby unikać głupich urazów, które mogą się zdarzyć przy rozluźnieniu tej koncentracji, przy rozluźnieniu tej psychiki. Jestem bardzo dobrze nastawiony, jutro będę walczył najsilniej jak się tylko da. Trzymajcie za mnie kciuki, a ja pokażę, na co mnie stać. Jeżeli podobał się Wam ten materiał, zasubskrybujcie ten kanał, zostawcie łapkę w górę, podzielcie się swoimi opiniami w komentarzu, dajcie znać, jak podobają się Wam tego typu relacje i do zobaczenia w następnych materiałach.